służył w armii brytyjskiej. Coś mówił więcej na ten temat? Israel is only existing for the past 64 years. Państwo Izrael istnieje tylko od ostatnich 64 lat. Before that, the British ruled the area. Przedtem Brytyjczycy rządzili tą okolicą. And in their army there were special units for Jewish people who wanted to help them. I w tej armii były specjalne jednostki dla Żydów, żydowskie jednostki. And he was serving in Lebanon and in Syria, and he had moved and just traveling a lot. Służył zarówno w Libanie, jak i w Syrii i generalnie dużo się przemieszczał wtedy. It's a very interesting story because in our society there's also always the question of why the people who came after the war, where were you, the people who were living in Palestine, the Jewish community, how come you didn't come and help us in Europe? Więc u nas jest dużo wewnętrznej takiej żydowskiej dyskusji o problem między Żydami, którzy zostali w Europie i tymi, którzy zostali w Izraelu, że ci, którzy zostali w Europie, mieli pretensje, dlaczego nie przyszliście nam z pomocą. It was a very small community who was living back then in Palestine. Ale w ówczesnej Palestynie to była bardzo niewielka społeczność. Most of them left their families in Europe. Większość z nich zostawiła właśnie swoje rodziny w Europie. It wasn't something just general helping our brothers, but literally their brothers who stayed in Europe. Maybe you can go on. Let's say the other part of the sentence and let whole. So the Jewish, we call it the Yishuv. This is how we call the Jewish community back then. I u nas nazywa się tych, którzy byli w Izraelu, terminem Yishuv. We're really struggling to fight along with the British army, who was ruling in Palestine back then. I oni naprawdę bardzo mieli dużo trudnych przejść z brytyjską armią. We know now that around 30% of the Jewish people who were living back then in Palestine were volunteered to the British army in order to help their brothers in Europe. Aha, i że aż 30% tych mieszkających wtedy tych Yishuvów poszło na ochotnika do brytyjskiej armii, żeby pomóc swoim braciom w Europie. Tak to było. Jego pogoda duma to jaką piękną mówi polszczyzną. No i zapach ogórków, a z tego postaram się być ogórkiem. He speaks beautiful Polish, beautiful Hebrew, and whatever he does, he makes sure it's very accurate. On mówi i pięknie po polsku, i po hebrajsku, i cokolwiek by nie robił, stara się, żeby to wszystko było takie właśnie odpracowane, prawidłowo. Powiedziałaś, że robił cudowne projekty w Izraelu. Powiedz 2 zdania, chociaż jeden cudowny projekt. I think I will talk about the kibbutz. Chyba porozmawiam o kibbucu. When Chaim got to Israel, he decided he wanted to be a part of a kibbutz. Kiedy Chaim pojechał do Izraela, postanowił być częścią kibbucu. Kibbutz is a community. Kibbutz to wspólnota. Nie wiem, czy ja mógłbyś na skrócie powiedzieć, że to jest kołchoz, z którego człowiek ma prawo wyjścia. Okay. So his youth movement actually
prepared him to live in such a place. Więc oni jako sioniści, socjaliści przygotowywali się do życia w takim miejscu. But when they all went together to Israel, he decided to stay and make sure that his youth movement is continuing. I kiedy przybył do Izraela, chciał osobiście dopilnować, żeby właśnie kontynuować tą ideę kibucu na Ziemi Świętej. After that, when he got to Israel, he decided he wanted to fulfill his dream. Chciał spełnić ten swój sen. And he went to work in a kibbutz. No i poszedł do pracy do kibucu. And he told me about the kibbutz needed a lot of physical work. Kibuc potrzebował dużo pracy fizycznej, Chaim is tiny. a Chaim jest malutki przecież. And he kept told me about how sick he got all the time and how he had so many accidents and I mówił, jak często chorował, jak wiele wypadków mu się zdarzało. and he didn't give up because he wanted to be part of it. He wanted to build Israel with his hands. Ale się nie poddawał i ciągle kontynuował to, bo chciał zbudować Izrael swoimi rękami. And also joining the army, I think it was a little similar to that. I prawdopodobnie zapisanie się do armii było czymś pokrewnym do tego. He was a fighter. Był bojownikiem, fighterem po polsku się też mówi. I get it. Powiedziałaś, że Chaim miał dużo bardzo trudnych przeżyć, o których nawet nie chciał mówić. Z tego co wiemy, on nie jest tym, który ocalał z Holokaustu, ponieważ wyjechał w 1937 do Palestyny. Gdzie on miał te trudne przeżycia i na czym one polegały? What you're saying is taking me to a deeper place. To, co powiedział Pan, zabiera mnie do głębszych sfer. Ever since we got here, a lot of our conversations, Odkąd tu przybyliśmy, dużo naszych konwersacji, when Polish people talked about World War II, kiedy Polacy mówili o II wojnie światowej, they were talking about the Germans coming, occupying and making all of that. mówili o nadejściu Niemców, ich okupacji, no i tych wszystkich represjach. And every time I heard that, I thought of Chaim. I za każdym razem, jak to słyszałem, myślałem o Chaimie. Because he was here before the Germans came. Bo on był tutaj zanim Niemcy przyszli. And he still had stories about difficulties and about how he was treated, and I didn't tell most of them. I wciąż miał historię właśnie, jak to był źle traktowany by the Poles, przez Polaków, których jeszcze nie opowiedziałem. He told me very little about it too. I niewiele w sumie mi o tym powiedział. But he was telling me how they were afraid of the Polish boys because they would hit them all the time. Ale mówił, jak bali się polskich wyrostków, którzy w każdej chwili mogli ich uderzyć. And what is said about the stores that they made people not buy at Jews. I właśnie jak chcieli przekonać ludzi, żeby nie kupować u Żydów. And there was also a government decision that every person that had I była decyzja rządowa, że każda osoba, która miała jakiś zawód, needed to take a test for it about Polish knowledge. musiała przejść test związany z tym, ale oparty o polską wiedzę. Like who is the president or Kto jest prezydentem na przykład. And Chaim is 100% positive it was against Jewish people. I Chaim według jego przekonania to było wymierzone przeciwko Żydom. Because many of them doesn't even speak Polish. Bo wielu z nich nie mówiło wtedy po polsku. And they don't go to Polish schools, so it's not part of their knowledge. I nie szli do polskich szkół. To było, po prostu nie było częścią ich wiedzy, której zdobywali. He said that Poland had many rulers. Polska miała licznych władców. And it didn't change anything because the Jews always felt like they're being haunted. I to nic nie zmieniło, ponieważ Żydzi cały czas czuli się, że na nich polowano. And
I want to say again what I said yesterday. I'm bringing my story of someone's memories. I jeszcze podkreślę, tak jak wczoraj mówiłem, że ja przywożę moją historię czyjejś historii. And I don't know if everything is exactly as history books will say it is. I nie wiem, czy rzeczywiście wszystko w 100% jest dokładnie tak, jak mówiłyby podręczniki akademickie. But I know that 80 years later, this is what he remembers. Ale mogę tylko powiedzieć, że po 80 latach to jest to, co on pamięta. When you were asking your questions, I got straight in my head one moment that I shared with Adi and Chaim. Kiedy pytałeś swoje pytania, od razu do głowy mi wskoczyła jedna konwersacja, którą miałem właśnie z Adim i Chaimem. Chaim was holding a postcard that he got from his sister. Chaim trzymał kartkę pocztową, którą otrzymał od siostry. Because Chaim left with his older brother Sinai to Palestine. Bo Chaim wyjechał razem ze starszym bratem. And this postcard is from his sister sending while they were in Kielce and already two brothers were in Palestine. I to była list od ich siostry, kiedy ona była w Kielcach, a oni byli już w Palestynie. And this is the last message that he has from his family. I to jest ostatnia wiadomość, jaką otrzymał od swojej rodziny. And Chaim could really explain to us in details. He remembers every moment while his father was going with him to the train station when he left to Palestine. A z kolei on wspomina każdy moment, każdą chwilę ostatniej drogi, kiedy właśnie jego ojciec odprowadzał go na stację pociągową, kiedy wyruszał w drogę do Izraela. And his words were, "This is our last moment. I never saw my father again." Jego słowa były takie, że to była nasza ostatnia chwila. Po raz ostatni widziałem ojca. And he didn't know that back then. A wtedy tego nie wiedział. So I think when you ask a question and I go back to what Adi started with naming the whole family members of Chaim, his parents and his siblings. Więc jeśli wracamy do pana pytania, że już samo wymienianie jego rodziny i braci, którzy zostali tutaj, I can just imagine how painful it is. jak musi być dla niego bolesne. Tam w tłumaczeniu miałem jeden produkt w tłumaczeniu jednego słowa, jak mówił o
włączeniu muzyki i tam użyła ona słowa kraj na typowe żydowskie właśnie jako płaczliwe. I teraz nie znalazłem tego słowa. Tęsknota. O, tak usłyszałem. Hi, I'm good evening. My name is Maso. Cześć, witam.